Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiemy sobie o 13, czyli o liczbie, która niesie ze sobą tak zwany dług karmiczny według numerologii tradycyjnej. Dług karmiczny, czyli coś, co zaciągnęliśmy, skoro karmiczny, to w poprzednich wcieleniach i musimy teraz to odpracować. Oczywiście są różne teorie, że musimy, chcemy, każdy ma jakiś swój pomysł na to. Jaki to jest dług? Z czym związany? Ze względu na to, że 13 redukuje się kabalistycznie do 4, zgodnie oczywiście ze schematami funkcjonującymi w numerologii, to numerologia tradycyjna zakłada, że będzie to dotyczyło obszaru pracy. Więc w naszej sferze zawodowej będziemy mocno odczuwać właśnie ten wpływ 13. Oczywiście to będzie zależało od numerologa, bo każdy numerolog też ma swoje doświadczenie, więc niektórzy będą widzieli to jeszcze w innym miejscu, nie tylko w pracy, ale ogólnie mówimy o tej podliczbie, że niesie ze sobą karmę pracy. I co to dla nas znaczy? To znaczy, że idąc dalej oczywiście tym tokiem numerologii tradycyjnej, że ktoś gdzieś w poprzednich wcieleniach żył na koszt innych, wykorzystywał innych, można byłoby powiedzieć, dla własnych celów. Czyli możemy sobie wyobrazić, że na przykład osoba urodziła się w jakiejś bogatej rodzinie, a miała niewolników, którzy dla niej pracowali. Ewentualnie możemy sobie wyobrazić także osobę, która powiedzmy współpracowała z jakąś grupą ludzi w jakiejś pracy i mieli projekt. I była na przykład jakaś część grupy, która zasuwała jak małe motorki, a ta osoba należała do tych, które spijały śmietankę, czyli na przykład wszyscy otrzymywali zapłatę taką samą za wspólny projekt, ale ona nie robiła nic. Ewentualnie na przykład umiała to sprzedać w bardzo fajny, lekki sposób i zanim jeszcze ktokolwiek się odezwał, na przykład ona się odzywała i wtedy szef doceniał i szybko awansowała na wyższe stanowiska. Oczywiście to są jakieś takie pomysły, ale w tym kierunku mniej więcej numerologia tradycyjna będzie nas prowadzić. I co jeszcze w numerologii tradycyjnej możemy przeczytać? Oczywiście do czego Was zachęcam, żebyście sobie obejrzeli książki, które macie dostępne i przeczytali fragmenty dotyczące 13. W numerologii tradycyjnej znajdziecie informacje, co trzeba będzie zrobić teraz, żeby odpokutować tamte czyny. Przede wszystkim trzeba będzie znaleźć w sobie taką cierpliwość, wytrzymałość, wytrwałość do tego, żeby pracować czasem ponad miarę, ponad swoje siły, z marnym efektem. Albo efektem, który nie pasuje do tego, co wkładamy, czyli wkład jest znacznie większy od tego, co otrzymujemy. To może jest takie najbardziej obrazowe. Więc możemy trafiać do środowiska, wybierać sobie takie środowisko pracy, gdzie właśnie to my będziemy zasuwać jak mały motorek, a ktoś inny będzie spijał śmietankę, gdzie będą zrzucane na nas obowiązki i może być tak, że nawet nie ma mowy o współpracy, tylko ta osoba musi po prostu podjąć jakieś wyzwanie i to zrobić. To może nieść ze sobą sporo frustracji u takich osób i wtedy takiego rozżalenia może, że dlaczego życie tak mnie traktuje, dlaczego tak mnie traktują inni ludzie. I tu numerologia tradycyjna przychodzi z pomocą, właśnie tłumacząc to w ten sposób, że skoro taki byłeś kiedyś, to teraz musisz to odrobić. I czasami to może nie tyle wystarcza, co gdzieś na początku naszej drogi pracy ze sobą daje troszeczkę oddechu, tak jakbyśmy spuścili nieco powietrza z balonika. Natomiast ja jakoś idę inną drogą, nie patrzę na te liczby w ten sposób, nie szukam problemu z przeszłości, choć może i czasami też, ale raczej staram się spojrzeć na liczby jak na taki dar, który dostajemy, na taki skarb. Co możemy dzięki pewnym doświadczeniom zapisanym w danej liczbie, co możemy zyskać, co możemy osiągnąć. I to w jakiś sposób bardzo się
zazębia z tym, o czym mówi numerologia tradycyjna, bo jeśli w numerologii tradycyjnej 13 i ta 4 z 13, ona będzie odbierana jako liczba, w której musimy zmierzyć się z czymś trudnym i wydobyć z siebie dużo cierpliwości, wytrwałości, systematyczności, to tutaj ja patrzę na to jako na dar. Więc to nie znaczy, że my musieliśmy gdzieś w poprzednich wcieleniach działać w taki sposób, jak to jest opisane w literaturze numerologii tradycyjnej, ale że ta 13, kiedy się pojawia, to ona nas zachęca do takiego właśnie doświadczenia, żebyśmy wydobyli z siebie te cechy, bo one do czegoś mogą nam być potrzebne w życiu. Żebyśmy tego doświadczali, dotykali tej 4, niełatwej często części w nas. Niełatwej, bo 4 prowadzi nas do takich doświadczeń, w których my potrzebujemy sami z siebie zdecydować, podjąć decyzję, że teraz będzie inaczej i ja teraz z uporem maniaka będę wychodzić z trudnej sytuacji. Przy czym 13 jest jeszcze dodatkowo taką liczbą, która utrudnia ten proces. Utrudnia go z tego powodu, że widzimy, że tam są 2 liczby królestwa biologicznego, 1 i 3. I one rządzą się zasadą przyjemności. To jest coś zupełnie innego niż 4, która powstaje z nich i która już zaprasza nas do kolejnego królestwa, królestwa społecznego, rządzącego się zasadą przeciwną do tego, które znajduje się w biologicznym. Co to dla nas może znaczyć? To może znaczyć, na przykład, wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś żyje w Polsce chociażby 100 lat i jest już tak przyzwyczajony do tego kraju, do zasad w nim panujących, niezależnie od tego, czy jemu się one podobają, czy nie. Może narzekać strasznie, ale w tym kraju siedzieć. I zostaje wysłany z jakiegoś powodu do innego kraju, czyli wie, że będzie mu to, wie, że to nastąpi, ale jakoś zwleka z wyjazdem. No i w pewnym momencie musi już pojechać i wtedy jedzie do kraju, w którym rządzą zupełnie inne zasady. On ich nie zna, a ten kraj nie rozumie zasad tego człowieka. Więc będąc w czymś mocno osadzonym, długo trwającym, my musimy albo chcemy, w zależności od wielu jeszcze czynników portretu, przejść do czegoś innego. Czyli jeśli chcemy, to znajdujemy w sobie siłę, żeby wydobyć się z czegoś, czego nie chcemy. Nie służy nam to, nie chcemy tego, jedziemy gdzie indziej. I może nawet nie wiemy, czego chcemy, ale wiemy, czego nie chcemy w takiej sytuacji. Ale może być tak, że pomimo tego, że nam jest niewygodnie, to się do tego przyzwyczailiśmy, troszkę ponarzekamy, ale lepsze znane zło niż nieznane, więc wyjazdu nie będzie. I ten wyjazd musi zostać zaliczony i wtedy jest trudno, wtedy jest ból, bo trafiamy do miejsca, którego kompletnie nie rozumiemy, które nie rozumie nas i my potrzebujemy znaleźć w sobie dużo siły, żeby się w tym świecie odnaleźć. Tak oczywiście bardzo symbolicznie opowiadam to, jak może wyglądać przejście z jednego królestwa do drugiego i to przejście jest, powiedzmy, wykonywane przez życie, czyli my nie dajemy kroku, tylko życie nas zmusza do czegoś. Więc to jest niełatwe. I tu jest właśnie w 13 ten temat, że są takie obszary w naszym życiu, w których my możemy zwlekać, możemy troszkę siedzieć, osadzić się i nie ruszyć. I wtedy życie nas zmusi do tego, żebyśmy zmienili sposób patrzenia, czyli zobaczyli coś z zupełnie innej strony, żebyśmy wyszli z niekomfortowej sytuacji, pomimo tego, że lepsza taka niekomfortowa niż niekomfortowa nieznana, i właśnie trafili do nieznanej. I nie wiemy, czy będzie nam w niej dobrze, ale wiemy, że już jesteśmy w tym czymś. Więc takie zdarzenia mogą osoby z gdzieś dobrze posadowioną 13 przeżywać w swoim życiu, że muszą zmienić miejsce. To nie musi być miejsce fizycznie, nie muszą się przeprowadzić na przykład z miasta na wieś albo ze wsi do miasta, tylko takie miejsce nawet w sobie, miejsce, z którego spojrzą zupełnie inaczej, zobaczą inną stronę tego samego.
I to powiedzmy jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest ta, która jest bardzo charakterystyczna dla jakości czwórkowej. To, że tkwienie w bardzo trudnej sytuacji, a jeszcze nawet nie tyle tkwienie, co pogłębianie tej sytuacji niezdrowej dla nas, spowoduje w pewnym momencie obudzenie się w nas ogromnej niezgody. Czyli najpierw ta niezgoda, ona jest, narasta, ale jest jeszcze do wytrzymania. I w pewnym momencie my już jej nie wytrzymujemy i wtedy musimy już coś zrobić. I oczywiście może to być impuls tylko, ale czwórka nie poprzestaje na impulsie, więc każe nam zatopić się w czymś, czyli albo inaczej, takie doświadczenie sobie wziąć na tapetę, z którego, żeby wyjść, potrzebujemy systematycznej pracy i wyciągnięcia tych wszystkich cech, które są skarbem czwórki, skarbem, takim darem dla nas, czyli wytrzymałości, wytrwałości w dążeniu do celu, w osiąganiu czegoś. No i oczywiście może to być też tak, to nie musi być też taka bardzo trudna sytuacja, że ja już, że sama się doprowadzam do takiej sytuacji i nie mogę z tego wyjść, bo może być tak, że my mamy jakieś ogromne pragnienie, żeby coś osiągnąć, co nie było dane otoczeniu, w którym żyję. Czyli powiedzmy, rodzi się dziecko w rodzinie inżynierów i chce być tancerzem. I tylko myśli o tańcu. I jeszcze ta rodzina dodatkowo mówi dziecko, no ale no co, no przecież wszyscy są inżynierami, no to ty też zostaniesz inżynierem. I teraz dziecko może zdecydować, czy poddać się temu i właściwie cierpieć do końca życia, że nie spełniło swojego pragnienia, czy pomimo wszystko, pomimo takiego marazmu pewnego, w tym otoczeniu, w którym jest, czyli niezachęcania tego dziecka do zmiany, to dziecko znajduje w sobie odwagę, energię, siłę do tego, żeby mierzyć się z tym przez jakiś jeszcze czas, ponieważ zanim zostanie tym tancerzem, to musi troszeczkę czasu na różnych treningach spędzić. I to jest też czwórkowe. Jeśli bardzo czegoś chcesz, to przeznaczysz na to dużo czasu. To będziesz się w tym szkolić, będziesz się w tym wzmacniać. I ta 13 też to niesie. Ale tak jak mówiłam, ona niesie albo tak, że czujemy, że potrzebujemy czegoś innego niż dostajemy w danym środowisku i znajdujemy w sobie taką siłę po podjęciu decyzji, że jednak tego chcemy, żeby to otrzymać, żeby to osiągnąć, albo też nie chcemy ruszyć z miejsca, bo się boimy, że możemy trafić w tak samo niewygodne, nieznane, jak mamy niewygodne, znane. I wtedy życie za nas decyduje. No i tak mam nadzieję, że nie naplątałam za bardzo, jeśli chodzi o 13. Czy jeszcze bym chciała coś powiedzieć? Przychodzi mi na myśl ta relacja trójki z czwórką w tym zestawie. I to może być też trochę tak, że kiedy jest nam bardzo niewygodnie w jakiejś sytuacji, a boimy się podjąć krok czy postawić krok w nieznane, żeby wyjść z tej sytuacji, nawet jeśli nie wiemy jeszcze, czego chcemy, a wiemy tylko, czego nie chcemy, to w przypadku zestawu 13-4 może to być dodatkowo utrudnione przez zakładanie takiej maski iluzji na twarz sobie. Czyli takie, powiedzmy, różowe okulary, które sobie zakładam, żeby ta sytuacja, która jest dla mnie bardzo trudna, żeby ją troszeczkę zmiękczyć, czyli przedstawić ją sobie przede wszystkim, tak, żebym uwierzyła, że ta sytuacja wcale taka zła dla mnie nie jest. I trzymać się jeszcze tego tematu dość długo. Czyli jakby jeszcze przedłużać to do momentu, aż życie mi nakaże zmianę. No i myślę, że byłoby to wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Jak dobrnęliście do końca, to się bardzo cieszę. Oczywiście zapraszam Was do komentowania, pytań, podawania jakichś wątpliwości, może macie inne doświadczenie.
związane z 13. Bardzo chętnie poczytam i jakby będziemy mogli dzięki temu uzupełnić naszą wspólną wiedzę. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku.